Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić gaźnik w Pocket Bike'u, w każdym małym takim silniku. Może to być quad, cross. Tutaj mamy założony 15 mm gaźnik i będziemy go wymieniać na gaźnik standardowy, który występuje praktycznie we wszystkich motorkach. Rzadko kiedy zdarza się, że jest taki gaźnik 15 mm. Ściągnąłem już plastiki tutaj z motorka, żeby było wszystko ładnie widać. Zaczniemy od tego, że jeszcze ściągniemy pull starta, żeby było lepsze dojście. Odkręcamy śrubki mocujące pull start do silnika. Dzięki temu, że ściągnęliśmy pull start, mamy troszkę lepsze dojście tutaj do gaźnika. Zaczynamy od demontażu gaźnika. Odkręcamy tutaj tą śrubkę, popuszczamy ją, nie musimy nawet odkręcać, wystarczy, że ją popuścimy. Teraz przekręcamy gaźnik w naszą stronę, o tak, i odkręcamy tutaj te dwie górne śrubki śrubokrętem krzyżowym. Delikatnie wszystko pociągamy, wyciągamy linkę z gaźnika, możemy obrócić go z powrotem. W ten sposób paliwo mamy w zbiorniku, więc najlepiej byłoby wężyk zagiąć. Użyjemy do tego jakiegoś paska. Czyli żeby paliwo nam się nie wylewało, zagniemy go. Podcinam tutaj jeszcze paski, które trzymają wężyk i linkę, żebyśmy mogli tym łatwiej manewrować. Zaginamy wężyk. Ten jest wężyk bardzo elastyczny, łatwo go zagiąć. Czasami wężyki są takie twarde, więc radziłbym spuścić paliwo, nie zaginać go, żeby nie pękł. Jak mamy zagięty wężyk, ściągamy wężyk z gaźnika. Paliwo nam nie cieknie. Odsuwamy wężyk, żeby nie przeszkadzał. I ściągamy gaźnik, ruszając nim w lewo i w prawo, pociągając do tyłu. Oto jest gaźnik 15 mm. Jest to dużo lepszy gaźnik właściwie niż standardowy. Ja wymieniam to tylko dla potrzeb filmu, ale ogólnie to jest lepszy gaźnik, standardowy wypada gorzej. Wciągamy linkę. Teraz musimy odkręcić te tutaj 4 śruby. Trzeba użyć dobrych kluczy, żeby je odkręcić, one są dosyć mocno dokręcone.
Odkręciliśmy wszystkie 4 śruby. Teraz ściągamy mocowanie gaźnika. Tu mamy mocowanie, jest uszczelka. My uszczelkę założymy nową, bo posiadamy nowe uszczelki. Założymy nową uszczelkę. Żeby zamontować gaźnik standardowy, potrzebne nam jest mocowanie tego typu plastikowe do gaźnika. Zakładamy uszczelkę. Założymy ją tutaj. Śruby mocujące. Kolejne dwie. Następnie dokręcamy wszystkie 4 śruby. Dokręcone niestety w zestawie nie dają takich śrub mocujących gaźnik. Są potrzebne takie długie śruby. O takie śruby. Musicie takie śruby sobie znaleźć w sklepie. Śruby przekładamy tutaj przez te otworki. Zakładamy uszczelkę. Na tym etapie możemy sobie ściągnąć, tutaj odkręcić korek od gaźnika, ściągnąć sprężynkę, iglicę. Zakładamy gaźnik na miejsce. Przykręcamy. Przykręcamy mocno, z czuciem oczywiście. Na tym etapie możemy sprawdzić, czy działa ssanie prawidłowo. Widzimy, ssanie działa, podnosi się, pada na dół. Teraz musimy założyć filtr powietrza. Znowu potrzebne są 2 śrubki, które niestety nie dostajemy ich w zestawie. Takie małe śrubki będziecie musieli sobie gdzieś kupić w sklepie. Zakładamy ten plastik tym tutaj na dół. Przekręcamy mocowanie filtra.
No i zakładamy sam filtr. Powietrza, dokręcamy go. Przekaźnik jest już praktycznie założony. Pozostało nam założenie linki. Linkę mamy tutaj. Tej osłonki nie potrzebujemy, bo została nam na lince. Jest taka sama. Właściwie jest troszkę inna. To wymienimy osłonkę. Zakładamy osłonkę. Możemy sobie założyć trochę wyżej. Później ją naciągniemy. Przekładamy linkę tutaj przez ten otwór. Zakładamy sprężynkę. Musimy pamiętać, żeby iglica, wszystko było w środku. I zaczepiamy linkę. Tutaj linka ma trochę luzu. Musimy rozkręcić tą śrubkę. Rozkręcamy śrubkę do oporu. Widzimy, pomimo tego ciągle jest pewien luz. Żeby go zniwelować, musimy sprawdzić, jak śrubka jest wkręcona tutaj przy manietce. Ściągamy tą osłonę gumową. I tutaj również wykręcamy śrubkę na maksa. Widzimy, że już luzu nie ma. Jest prawidłowo. Kontrujemy śrubkę tą tutaj nakrętką. I zakładamy osłonkę. Tutaj mamy wykręcone również. Teraz wkładamy to wszystko w gaźnik. Linkę musimy troszkę pociągnąć, żeby nam tutaj spasowała do nowego gaźnika. Przykręcamy dekiel. Sprawdzamy, jak wchodzi gaz. Linka widać, że nie jest oryginalna, ma trochę luzu, ale zostawimy tak, będzie działała, powinna działać. Tutaj jeszcze trochę wykręcimy na maksa, ile się da. Zakładamy osłonkę. Gaz działa. No i pozostało nam założenie wężyka od paliwa. Zakładamy wężyk od paliwa. Przecinamy tutaj pasek, który założyliśmy. Musimy uważać, żeby nie uszkodzić wężyka.
zamontujemy wężyk i możemy założyć pull start, odpalić, zobaczyć czy wszystko działa.